Hitman to seria z długą brodą. Przez lata tytuł przeszedł sporą metamorfozę, choć pozostał wierny swojemu głównemu założeniu – symulatorowi zabójcy na zlecenie. Agent 47 na stałe wpisał się w gamingowy światek i jego łysa glaca z wytatuowanym kodem kreskowym na salceson jest nie mniej rozpoznawalna niż Marianowy wąs. Tym razem wcielimy się w Agenta 47 i to bardziej imersyjnie, doświadczając z bliska tego, czym na co dzień się zajmuje. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Hitman World of Assassination w wersji na PlayStation 5, ale recenzja dotyczy wersji ogranej na PlayStation VR 2. Zapraszam. Z racji, że recenzja żadnego Hitmana z ostatniej trylogii nie pokazała się na kanale, traktujcie to jako recenzję i wersji klasycznej, jak i wersji VR, jednak z naciskiem na tę drugą. Hitman VR to pomysł wręcz genialny, gra idealnie się do tego nadaje i chciałbym powiedzieć wam, że to jedna z najlepszych gier na PSVR 2, ale niestety tego nie powiem, bo tytuł ma kilka poważnych problemów, które jak do tej pory nie zostały rozwiązane. Ostatnia trylogia Hitmana przyniosła serii pewne zmiany. Po chłodno przyjętym Absolution, które notabene ja uważam za bardzo dobrą odsłonę, deweloperzy poszli w innym kierunku. Tym razem każda misja to sandbox, po którym dowolnie hasamy agentem 47. Sposobów zabójstwa celu jest wiele i w zasadzie każdy jest dobry, jeśli tylko prowadzi do celu. Czy zmiana była dobra? Tak, zdecydowanie. Hitman dostał trochę oddechu, jednak trzeba przyznać, że jest to gra dla cierpliwych. Bardzo cierpliwych. Hitman World of Assassination to wszystkie 3 gry zebrane w jednym bundlu. Jest to fajne rozwiązanie, bo wcześniej było z tym sporo problemów. Teraz mamy wszystko w jednym pakiecie i ma to sens, bo cała trylogia to tak naprawdę jedna gra podzielona na 3 rozdziały. Kolejne odsłony są w zasadzie mission packami do poprzedniej. Jeśli nadal ominęła was ostatnia trylogia Hitmana, to jest teraz dobry moment, aby się jej przyjrzeć. Jak wspomniałem, Hitman to piaskownica. Dostajemy ogromny teren i cel misji. Cała reszta pozostawiona jest w naszych rękach. Jak podejdziemy do celu, w jaki sposób go wyeliminujemy, już leży całkowicie w naszej gestii. Gra nic nie narzuca. Możemy biegać jak szalony z karabinem, choć pewnie to nie potrwa za długo. Można przejść misję tak, aby zlikwidować tylko i wyłącznie cel, bez osób postronnych. Można przygotować wymyślny plan, aby wyglądało na wypadek przy pracy, a można ordynarnie wbić nóż w plecy albo utopić w kiblu. Grasz jak chcesz i robisz jak chcesz i ten pomysł przeniesiono też w tryb VR. Cała kampania trylogii Hitmana jest możliwa do ogrania na VR-ze. Tyczy się to też misji dodatkowych. Przed nami 22 misje, z których każda może zająć kupę czasu w zależności od tego, jakim asasynem chcesz być. Pierwsze odpalenie misji w garze na głowę i po prostu odpadasz. Choć gra ma regres graficzny względem tradycyjnej wersji, to i tak to chyba najładniejsza gra na PSVR 2, ale do oprawy jeszcze wrócimy. Odpalając grę wita nas Hitman stojący w ciemności. Jest to o tyle zabawne, że mając hełm na głowie, nasza japa jest w rejonach jego części niesfornych i wygląda to tak, jakby agent 47 szykował się do dojenia, a my właśnie rozluźniamy szczękę. Rozumiem, że efekt miał być taki, że jego postać nad nami góruje, czy też dominuje, ale w VR-ze wygląda to... no cóż. Każda misja to dokładnie ta sama misja, jaka była w podstawowej wersji, z tym, że teraz całość obserwujemy z pierwszej osoby. Większość czynności będziemy musieli wykonać własnoręcznie i to jest kolejny fantastyczny pomysł. Chcesz typa udusić? Musisz samodzielnie mu ściskać szyję, aż nie zemdleje. Chcesz wbić nóż w plecy? Musisz podejść i to wykonać. To sprawia, że czujemy się agentem 47. Jest to zupełnie inne odczucie, niż gdy obserwowaliśmy grę z trzeciej osoby. Tutaj jesteśmy drapieżcą. Czuć to w każdej sekundzie rozgrywki. Czujemy swoją przewagę nad niespodziewającymi się niczego NPC-ami czy celami. Uczucie jest naprawdę fantastyczne. Nasz agent ma w miarę dobrze przemyślane sterowanie, choć postanowiono to delikatnie utrudnić, aby gra nie była za łatwa. Otóż przycisk do zmysłu Hitmana umieszczono na tym samym kontrolerze co obrót. Siłą rzeczy albo się rozglądamy, albo odpalamy zmysł. Miejscami może to mocno denerwować, ale rozumiem, czemu tak zrobiono. Głównie po to, aby nie śmigać cały czas z odpalonym ułatwieniem.
Agent 47 ma też dwie kabury, może tam schować przedmioty, których chce szybko użyć, na przykład pistolet i powiedzmy truciznę. Sięgając za plecy możemy wyjąć karabin albo snajperkę, tutaj jest to też w miarę rozsądnie zrobione. To, czego nie ma w kaburze, mamy w kieszeni, która otwiera się, gdy wyciągamy ją niejako z piersi. W wygodnym kole podświetlamy rzecz, którą chcemy w danej chwili użyć. System niestety nie do końca dobrze działa, bo jeśli chcemy przedmiot schować, powinniśmy go ponownie schować jakby w pierś, ale gra czasami tego nie sczytuje dobrze i zamiast schować przedmiot, rzucamy go na podłogę, co powoduje zainteresowanie postronnych NPC-ów. Jest tutaj niestety więcej problemów. Używanie niektórych przedmiotów jest trudne, otwieranie zamków, gdy trzeba rękę trzymać w jednej pozycji i ją przekręcić, nie zawsze się udaje. Niektóre czynności, jak otwieranie łomem drzwi samochodu, nigdy mi się nie udało wykonać. Tak samo uciążliwe jest odkręcanie czegokolwiek kluczem. Można się oczywiście przyzwyczaić, ale nawet po wielu godzinach gry potrafiło mi to sprawiać trudność. Również dyskusyjne jest odpalanie podręcznej mapy i listy podstawowych zadań. Trzeba oddalić lewą rękę i spojrzeć na jej wierzch. I ponownie musi to być w bardzo specyficznym ustawieniu, bo inaczej nie zostanie to odczytane i mapa się po prostu nie pokaże. Podczas rozgrywki oczywiście widzimy ręce agenta, jak i tułów. Fajnie, bo od razu widać też, w co jesteśmy aktualnie przebrani. To, w czym niestety się nie popisano, to to, że gdy kucamy, nie widać nóg, a wyrastający z ziemi tułów. Rozumiem, że nie było jak tego sensownie pokazać, no ale wygląda to co najmniej zabawnie. Całkiem nieźle zrealizowano rzucanie, mając element, którym chcemy cisnąć, drugim kontrolerem oznaczamy cel. Następnie robimy zamach i rzucamy, no i trafi on dokładnie tam, gdzie zaznaczyliśmy. To bardzo dobre rozwiązanie i faktycznie całkiem nieźle się sprawdza, choć wymaga trochę wprawy. Jeśli chcemy przeciągnąć ciało, faktycznie musimy je złapać za frak i powoli ciągnąć na przykład do skrzyni. Nadal mamy możliwość drugą ręką otwierania drzwi czy szafek, więc tutaj też sprawdza się to bardzo dobrze. Gorzej niestety wypadło strzelanie. Mało używałem pistoletów czy karabinów, bo strzelanie wymaga sporej precyzji. Jeśli pistolet nie ma celownika laserowego, używasz muszki i szczerbinki, co w przypadku, kiedy musimy szybko oddać bardzo precyzyjny strzał z daleka, raczej są duże szanse na niepowodzenie. Karabin snajperski podobnie. Fajnie to zrobiono, bo faktycznie musimy patrzeć przez lunetkę i ustawiamy sobie stopień przybliżenia, ale celowanie mając obie ręce w powietrzu to niestety niezły koszmar. Jednak wszystkie te problemy bledną, gdy odpalasz misję. Jeśli pamiętacie te fantastyczne miejscówki rezydencji Dortmund czy Miami, to teraz wszystko wygląda tak kilka razy lepiej. Bo faktycznie tam jesteśmy. Wrażenie przebywania w lokacji jest niezwykle sugestywne. Jak dla mnie misje z Hitmana powinno się pokazywać wszystkim, którzy nie są zdecydowani na używanie gara od Sony. Robi to robotę. Oczywiście pewne elementy poszły pod nóż. Zasięg widzenia jest mniejszy, wyleciały wszystkie odbicia, jest gorsze cieniowanie. Ale i tak pod kątem wyglądu gra jest w czołówce tytułów na VR-a. Kolejne następujące po sobie zadania są doskonale przemyślane, nie ma łatwego podejścia, szczególnie jeśli grasz pierwszy raz. Gra wymaga przygotowania się do zdjęcia celu, a to wymaga z kolei eksploracji, a eksploracja to najlepsza część gry. Gdy misja się uruchamiała i stałem przed zadaniem, wiedziałem, że czeka mnie kilkadziesiąt minut zwiedzania lokacji, a jest co zwiedzać, bo te są gigantyczne, piękne i z masą detali. Każdą z nich wykonano niezwykle pieczołowicie. Level design to tutaj najwyższa półka. Każda miejscówka wygląda, jakby mogła faktycznie funkcjonować w normalnym życiu. Wystarczy zerknąć na lokację w Miami, która jest torem wyścigowym. Jest tam dosłownie wszystko, co powinno być i jest to sensownie rozłożone, tak że nie czujesz, że to sztucznie wygenerowana lokacja. Każdą z nich wykonano z wyczuciem i sensem, tym bardziej jest to odczuwalne w VR-ze. Niektóre z miejscówek nawet po 3 godzinach łażenia i tak odkryją przed tobą nowe tajemnice. To jest jedna z wielu zalet Hitmana na VR. Poznawanie terenu, szukanie okazji i twórcy zadbali o to, abyśmy odnajdywali sporo fajnie poukrywanych sekretów. Czasem będzie to easter egg, czasami unikalna lokacja kryjąca jakąś wyjątkową postać. Jest gdzie łazić i sprawia to masę przyjemności i radochy. Rozpoczęcie każdej misji wywoływało we mnie dreszczyk emocji, bo wiedziałem, że będę łaził i zwiedzał i będzie to fantastyczne doświadczenie. Niestety same misje są dość nierówne. Są takie, które można uznać za
genialne, na przykład ta w rezydencji Dortmund, gdzie w ramach dodatkowego zadania możemy zbadać sprawę morderstwa, czy misja w Sapienzy przy pięknym włoskim miasteczku, ale i są takie, które zamulają, jak ta na przykład w Indiach czy Colorado. Ogólnie widać pewną tendencję co do kolejnych poziomów. Pierwszy Hitman to był taki trochę eksperyment. Lokacje potrafią być ładne, ale nie są przesadnie ogromne. Druga część to przeogromne i największe w całej trylogii lokacje. Niestety tutaj widać, że zabrakło hajsu na cutscenki i te są jedynie statycznymi screenami, słabo. Trzecia odsłona to mniejsze lokacje, ale sama gra jest bardziej nakierowana na historię. W poprzednich fabuła gdzieś tam się rozmywała i była taka mało solidna. W trójce widać, że położono nacisk na ten element, no i wróciły normalne cutscenki. Niektóre misje potrafią przytłoczyć rozmiarem mapy, szczególnie z drugiego Hitmana. Pamiętam, że w klasycznym Hitmanie miałem z tym problem, ale teraz w VR jest to jeszcze bardziej spotęgowane, ale dla niektórych ogrom możliwości i świata będzie wręcz zaletą. Po ukończonej misji dostajemy ocenę oraz listę, ile wyzwań udało nam się wykonać. Każda misja ma spore replayability, aby spróbować inaczej wyeliminować cel, czy zdobyć inne przebrania i przedmioty. O ile w trybie klasycznym jest to spoko, tak w VR, no cóż, już mi się nie chciało. Jest tego bardzo dużo i ukończenie wszystkiego zajmie grubo ponad 250 godzin i nie polecam nikomu tyle grać na VR-ze. Na początku recenzji powiedziałem, że chciałbym nazwać trylogię Hitmana najlepszą grą na PSVR 2, ale tego nie zrobię. Dlaczego? Hitmana trawią liczne glitche. Jest ich naprawdę sporo i ogólnie zalecałbym granie na najmniejszym poziomie trudności, czyli na casual. Już wyjaśniam dlaczego. Czasami bez jakiegoś powodu wejście na jakąś postać od razu ją zabija i teleportuje przez podłogę. Oczywiście jeśli widzą to strażnicy, no to już jest po misji, bo wszczynany jest alarm i wszyscy walą w nas jak w bęben. Ale te sytuacje, całe szczęście, są dość sporadyczne. Najpoważniejszym problemem są te, które psują zapisy gry. Zdarzyło mi się to kilka razy. Za pierwszym, w misji, której grałem, nie mogłem nic podnieść. Każda próba podniesienia czegokolwiek wywalała do menu. Co ciekawe, nie był to jeden zapis, ale wszystkie zapisy w obrębie jednej misji zostały automatycznie popsute. Jedynym wyjściem było zacząć misję od nowa i to jest problem. Na wyższych poziomach trudności możecie stracić wiele godzin starannie wypracowanego progresu przez takie błędy. Za drugim razem zapisy tak się skraszowały, że nie można było już gry załadować. Ponownie uratowało mnie uruchomienie poziomu całkowicie od nowa. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to potrafi wyprowadzić z równowagi, szczególnie gdy już jesteś blisko końca, nabite na jednej miejscówce 3 godziny, zebrana większość znajdziek i pyk, gliczyk i od nowa. Niestety, w momencie kiedy pisałem tą recenzję, nadal tych błędów nie poprawiono i bardzo to przeszkadza w rozgrywce, bo niemal ciągle czujesz z tyłu głowy, że zaraz gra się wykrzaczy i wszystko trafi szlak. Oprawa w Hitmanie jest przegenialna. W mojej opinii kładzie na łopatki wszystko, co było do tej pory w grach na PSVR 2, łącznie z Horizonem i Residentami. A propos, pamiętacie zamek Dimitrescu, jak fantastycznie wyglądał w środku? Hitman ma lepsze zamczysko i nie tylko. Większość z lokacji zwiedza się z otwartą japą, bo robi to wrażenie. Na przykład najwyższy budynek w Dubaju, czy wspomniana Sapienza we Włoszech, to klasa sama w sobie. Samo chodzenie po takich lokacjach to przyjemność. Świetne jest to, że gra oferuje bardzo duże zróżnicowanie odwiedzanych miejscówek, dlatego nie jest nudno. Raz odwiedzasz slumsy w Indiach, innym razem imprezę techno w opuszczonej fabryce. Zmienia się jak w kalejdoskopie, często nawet w obrębie jednej miejscówki mamy tyle fajnych lokacji, że aż ciężko to wszystko opisać. Wiele miejscówek operuje zasadą kontrastu, typu zaczynasz gdzieś na obskurnej, śmierdzącej ulicy w jakichś slumsach, by trafić za chwilę do turbo nowoczesnego, sterylnego laboratorium. Innym razem, na przykład w Indiach, zaczynasz ponownie w slumsach, gdzie sprzedawcy handlują lewymi telefonami, by później przenieść się do apartamentowca słynnego filmowca. Piękna sprawa. Pochwalić muszę też komfort gry. Podczas wielogodzinnych sesji nie miałem problemów z żołądkiem i mdłościami, pomimo że korzystałem z płynnego chodzenia i skokowych obrotów. Naprawdę gra się w to wyjątkowo dobrze i gdy zdejmowałem po na przykład 3 godzinach hełm, nie odczuwałem zupełnie dyskomfortu, także tutaj jest wyjątkowo dobrze. Hitman VR korzysta też z eye tracingu, aby renderować obraz w pełnej jakości tam, gdzie patrzymy i na tym wideo to widać. Jednakże w hełmie
nie zobaczycie krawędzi w niższej rozdzielczości i rozmycia, bo w momencie jak zwrócimy tam swój wzrok, jakość jest automatycznie ulepszana. Niestety, płaski obraz nie odda tego poczucia ogromu lokacji, w których przebywamy, czy plastyczności otoczenia, dlatego odbiór w hełmie VR to coś, czego ten film na YouTube nie pokaże absolutnie w żaden sposób. Hitman VR z jednej strony to gra, w którą powinien zainwestować dosłownie każdy, kto posiada PSVR 2. Mało tego, ta gra powinna być dodawana w bundlu do VR-a jako pokaz tego, co można wycisnąć z garnka na głowie. Z drugiej strony to gra zabagowana, czasami niezbyt wygodna w obsłudze i tutaj niestety jest źle. Dlatego nie mogę wydać jednostronnego werdyktu. Hitman VR to gra, w którą bawiłem się fantastycznie, normalnie 10 na 10, ale gdy save się uwalał, było 1 na 10. Dlatego decyzję musicie podjąć sami. Hitman wydaje się być stworzony pod VR. Gdyby tylko dopracowano detale i pozbawiono grę błędów, byłby to kandydat na pierwszym miejscu do ogrania na PSVR 2. Aktualnie nie jestem pewny. Wiem jedno, nigdy nie widziałem tak fenomenalnej oprawy na VR jak w Hitmanie i tak perfekcyjnych miejscówek, po których po prostu chcesz chodzić i zwiedzać. Ale oprawa to nie wszystko. Wiele rzeczy niestety kuleje, dlatego powiem tak. Jeśli masz PSVR 2 i możesz przymknąć oko na glicze lub uważasz, że w końcu wszystko naprawią, to polecam z całego serca. Jeśli jednak te błędy, które wymieniłem, całkowicie dyskwalifikują dla ciebie grę, to daj sobie spokój albo po prostu poczekaj na konkretne patche. Jeśli film ci podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.